Zrobiło się zimowo. Ups. Zasało trochę. No tutaj taki teren wydawał mi się bardziej odludny, ale już z rana widziałem 2 osoby przeszły. Tu obok. No ale to dosyć blisko jest tych wsi, więc nic dziwnego. No i zimowo się całkiem zrobiło. Jest temperatura gdzieś koło zera chyba. No i śnieg leży, nie topnieje. No, czyli gdzieś tam może nawet trochę tak -1, -2, bo przy temperaturze 0 stopni to by topniał, bo ziemia jest cieplejsza trochę. Na daszek mi napadało tego śniegu, musiałem strząknąć. A dzisiaj dalsze opady chyba będą. Też pewnie śnieg. No już niebo jest zachmurzone. Zobaczę prognozę, bo jeszcze nie sprawdzałem. No. Cały dzień śnieg. O, calutki. Co ciekawe, po zachodzie słońca od 17 deszcz. Bardzo zmotywowani Depeche Mode.
Naleśnik przez noc ładnie wysechł. No już wieczorem był prawie suchy, więc nic dziwnego. Tu mam coś jeszcze takiego. Takie coś. Urozmaicić trochę śniadanie. Tutaj miejsca niby dużo, ale jak się porozkłada różnych szpargałów, to nie ma jak się tutaj pomieścić. Delikatnie tym chlebem operuję, bo sypie się z niego strasznie ten na wierzchu obsypany jest chyba makiem. Wszystko tutaj się sypie. No, coś tutaj cały czas lata nad głowami, nad tym poprzednim miejscem, nad tamtym jeziorem też. Cały czas taki odgłos, jak mi się zdawało, że jakby to samochód był, odgłos auta, ale to były te odgłosy samolotów. I tutaj też, no co prawda to jest niedaleko, więc pewnie tak samo było słychać. No dobrze. Na szczęście wczoraj wieczorem umyłem naczynia, te, które tam miałem.
Więc nie muszę lecieć po nóż. No bo jak jest taka dobra pogoda, to można to lepiej jest umyć wieczorem wszystkie naczynia, bo to nigdy nie wiadomo jaka rano będzie pogoda. No co prawda teraz tutaj jest ładna pogoda. Ładna, bo nie pada jeszcze. Ciekawe jeszcze. Zawsze myślimy, że już powinno padać. Nic nie pada. No ale przeżyję bez tych opadów. Niepotrzebnie chyba to wyciągnąłem, bo zjem cały ten do końca tą pastę zjem, żeby już nie zostawiać troszeczkę. Wiaterek taki cały czas dosyć świeży tutaj. Co i już poruszy tą plandekę nad przyczepą i czasami taki odgłos daje, jakby ktoś tu koło przyczepy się kręcił. Tutaj ta woda w jeziorze, ona taka jest brązowawa, ale podejrzewam, że ona jest dosyć czysta. Czyli czysta w sensie takim, że nie ma takich zanieczyszczeń takich zanieczyszczeń no, przez człowieka, czy przez ten spowodowanych przez człowieka, tak? Że to naturalny kolor prawdopodobnie w wyniku tam wycieku tutaj tych z różnych źródeł takiej wody właśnie tej brązowawej. Prawdopodobnie ze względu na jakieś te zanieczyszczenia związkami żelaza. Zresztą tak samo duże rzeki. Bo te mniejsze to różnie są czasami ale czasami są krystalicznie czyste, czasami mętne, ale takie duże rzeki przy ujściach to przeważnie mają mętną wodę, ale to nie znaczy, że to brudna, po prostu niosąc te muły takie bardzo bardzo
lekkie fragmenty jakichś organicznych odpadków chyba. To dlatego robią się mętne, a wystarczy tylko zaczerpnąć wody do wiadra, poczekać tam z godzinę i to wszystko opadnie na dół i wtedy widać, jaka ta woda jest. Właśnie a propos takich dużych rzek, to kiedyś byłem na statku, gdzie właśnie pływaliśmy do Brazylii, chyba właśnie po rudę żelaza. Wydaje mi się, że to ruda żelaza była, może jakiegoś innego metalu, ale nie, chyba żelaza. Właśnie te. I to ten port był na Amazonce, w głębi lądu. Co prawda to było w delcie Amazonki, nie tam w jakimś górnym biegu, w delcie Amazonki, więc nie wiem, 100-150 mil od ujścia. No ale ona, Amazonka tą deltę ma ogromną. I no, port to w zasadzie tam wiele powiedziane. Chyba to była raczej przystań, ponieważ to był takie jakby gdzieś pływające nabrzeże, tak? Z takimi wysięgami zakotwiczonymi na lądzie, żeby statek odsunąć trochę od brzegu. I była taśma. I ta taśma była w zasadzie tak na stałe umocowana. To statek musiał się przesuwać, żeby z ładowni na ładownię przejść z tym sypaniem tej rudy. Więc to taki i dookoła w zasadzie była dżungla. Znaczy sam port nazywał się Santana. Santana to takie nieduże miasteczko. Ono jest blisko innego miasta, dużego miasta Macapa. Ale to nawet nie było przy tym miasteczku Santana. To było całkiem gdzieś tam odległe dosyć w dżungli. Było tam takie malutkie osiedle, tak, było, rzeczywiście. Ale te osiedle to przypominało takie miasta z westernów. Bo to było tak, że to wszystko były drewniane budynki. Czy budynki, no takie. No budynki w zasadzie. Drewniane budynki. Wzdłuż takiej jakby parowu, no takiej dolinki jakby, która miała nachylenie w stronę rzeki. Ale też te brzegi były też nachylone do środka. Środkiem był ściek. Po prostu nie było tam kanalizacji, wszystko z domów, co się wydostawało, to spływało najpierw tutaj do środka, a później do rzeki. A żeby nie brodzić w tych różnych odpadkach, odchodach i tak dalej, to wzdłuż tych budynków były takie drewniane podesty, takie chodniki jakby, tak? Tam jeździć chyba nie można było niczym. No może jakimś takim terenowym autem to może i tak. Ale tam auta nie jeździły w ogóle. I właśnie takie były chodniki wzdłuż. Bo ubikacje to tam wyglądały tak, że o ile w normalnych tych pomieszczeniach to i tak te deski nie dolegały do siebie, raczej były szpary, tak? No tak chyba działała tam klimatyzacja, tak? Że były szpary między tymi deskami podłogi. To w ubikacji te szpary były szersze, gdzieś takie. Te deski były tak ułożone. No i tam się, że tak powiem, załatwiało. No i było tam parę takich barów. No,
typowo jak z westernu, no, naprawdę. I tam kiedyś właśnie jak wyszedłem wieczorem, tam poznałem jedną dziewczynę, no tam sobie piwko piliśmy i tak dalej. Ale umówiliśmy się na następnego dnia, że pójdziemy na plażę. Co prawda wszędzie burz dookoła, znaczy dżungla. Tak się myślałem, gdzie tu jest plaża jakaś, nie? No, ale rzeczywiście następnego dnia spotkaliśmy się i jej znajomy miał taki pick-up auto, no i zawiózł nas rzeczywiście, nawet niedaleko to było. A może z 10 minut jechaliśmy tym autem. 10-15. No i faktycznie nad brzegiem rzeki była taka dzika plaża. Tam nikogo nie było oprócz nas. Ale był piaseczek, ładne wejście do wody, w wodzie też piasek. Wszystko elegancko, tak? Taka jaka powinna być plaża. No i ja oczywiście od razu wskoczyłem do wody. No i tak zacząłem wchodzić coraz dalej. Ta dziewczyna zaczęła coś tam najpierw mówić, potem krzyczeć do mnie, ale ja nie słuchałem, odpłynąłem gdzieś tam dalej, z 50 metrów od brzegu, gdzieś tak, a może 30, ale dosyć daleko od brzegu. No i tam po prostu chciałem się popisać jak dobrze pływam, no bo wtedy rzeczywiście dosyć dobrze pływałem. No i tam różne style zaprezentowałem. I a ona cały czas tam skakała i krzyczała coś, no nie? Ale tam nie rozumiałem jej. No i potem po tam, nie wiem, 5-10 minut popływałem. Wracam do brzegu. Ona coś tam jeszcze mówiła, ale jej kolega z tym autem, on tylko brodził sobie tak przy samym brzegu. Przy samym brzegu tak dosłownie po kolana sobie brodził, tak chodził w tą i z powrotem. I akurat jak ja podpływałem do tego, wychodziłem już z brzegu, tak? To on nagle jachnie skoczył do góry i zaczął tam nogi do góry podnosić, szybko skakać i do brzegu, tak jak żeby jak najszybciej do brzegu doleciał. Patrzę, a na łydce z jego łydki krew płynie. Widać było, że coś go tam musiało mocno użreć. Nie wiem, czy to piranie były, no bo tam są, ale ewidentnie, kurczę, mówię, jedno ugryzienie, a już tutaj było widać że rana całkiem spora była, bo podskoczył tak momentalnie. No i właśnie nie wiem do dziś praktycznie, przed czym ta dziewczyna chciała mnie tutaj ostrzec, bo piranie tak szybko chyba nie zjadają człowieka. No, owszem, mógłbym zostać pokąsany, ale chociaż widząc efekt tego, mówię, jednego jakiegoś takiego na samej płyciźnie, to być może te 30 czy 50 metrów może by mi zajęło zbyt dużo czasu, żeby wydostać się. No bo w Amazonce oprócz takich tych piranii są jeszcze jest wiele innych gatunków drapieżnych ryb, także być może nie chodziło akurat o piranie. No ale to były takie same początki mojego pływania, pracy na morzu, więc
jeszcze po portugalsku praktycznie nic nie rozumiałem. Później tak kilka lat pracowałem na statkach, gdzie kursowaliśmy do Portugalii i do Brazylii. Także już później takie sens zdań w wielu wypadkach rozumiałem. Jak w telewizji coś tam mówili tego, także trochę się nauczyłem tego języka, ale wtedy to tam praktycznie chyba nic nie. Żadnych słów nie znałem. No, oprócz bon dia i obrigado. Także to jest tak, ja często mówię, że aby dzieciństwo przeżyć bez wypadku, trzeba mieć dużo szczęścia. Ale myślę, że i tak, żeby dożyć takiego wieku jak ja, to też trzeba mieć dużo szczęścia. Też trzeba mieć dużo szczęścia, bo w życiu jest pełno różnych niespodzianek, pułapek, zasadzek, więc ci, co dożywają późnego wieku, mogą się nazywać szczęściarzami. Bo to nie tylko, że tak powiem, są takie zasadzki właśnie typu takiej śmierci nagłej, tak? Że gdzieś tam człowiek, nie wiem, w górach na przykład lawina kamieni spadnie na niego. No nieszczęście, i zabity. Ale też czyhają i też różne choroby, które tam potrafią człowieka może nie od razu, ale tak w przeciągu kilku miesięcy lub lat zabić. Właśnie do szkoły chodziłem z takim chłopakiem na moim roku, który właśnie zmarł w wyniku choroby Bergera, zdaje się. Zaraz po skończeniu szkoły, rok albo dwa. Czyli miał gdzieś 20-21 lat. No niestety, brak szczęścia. Kiedyś czytałem coś takiego, nie wiem, czy to prawda, bo to takie tam są takie prawdy pseudohistoryczne, że Napoleon, wybierając jakichś generałów do swojej armii, pytał się, czy mają oni szczęście. Że nie interesowały go jakieś zasługi w polu, tylko czy ma szczęście. I chyba coś w tym jest. Że bez szczęścia w życiu trudno przeżyć. Taki Steve Jobs miał wszystko, oprócz szczęścia. No i długo nie musiałem czekać, jak tutaj zaczął śnieg sypać. Na razie nie sypie tak mocno. Drobny śnieg pada. Ale też podmuchy wiatru są czasami silniejsze. Nie wiem, czy nie będę musiał tutaj tych dodatkowych odciągów do prezentu założyć, żeby nie tyle potało
tutaj też na przykład bardziej naciągnąć, żeby może śnieg się osuwał. No chyba tak zrobię, żeby mieć spokojną noc. Chociaż w nocy ma być deszcz tylko. Ale przypomniało mi się jeszcze jedno wydarzenie z tego portu Santana. Otóż Bosman wyszedł właśnie też tam do tego osiedla przyportowego razem ze stewardem. No i właśnie wieczorem gdzieś tak wrócił i tu wszystkich zaalarmował, że tam marynarze ze statku, który stał z tyłu za nami, to byli Dominikańczycy, że tam coś tam obrażają słownie, że tak powiem, tego naszego stewarda. No i że musimy zorganizować ekipę ratunkową dla niego, bo coś mu tam zrobią złego. No i faktycznie tam długo nie musiał nas prosić. Ruszyliśmy z odsieczą i fajna była sprawa, jak dochodziliśmy do tego baru tam. To nie wiem, czy mieliśmy mord w oczach, czy co, ale miejscowi siedzący tam przy stolikach, widząc nas z odległości 10-15 metrów, od razu zaczęli uciekać, tylko zabierali te swoje piwa, które mieli tam jakieś, czy butelki wódki i uciekali z tego baru, bo to on z przodu w zasadzie był całkiem otwarty, przód był całkiem otwarty, tylko 3 ściany były, tak? I tutaj wszystko było widać, co się dzieje na ulicy. Oni czmychnęli i to chyba też zaalarmowało Dominikańczyków, bo od razu zwrócili na nas uwagę, od razu chwycili za krzesła, butelki, co tam mieli pod ręką. No, doszło do takich starć lekkich, tak? Ale szybko, że tak powiem, zażegnaliśmy większą burdę i tylko dogadaliśmy się z nimi w sprawie tego stewarda. Oni totalnie nie wiedzieli, o co chodzi. Przypuszczam, że ten Bosman, nie wiem, coś może on się czuł urażony i wymyślił tą historię, czy coś. Oni kompletnie byli zdziwieni, że my kogoś tu szukamy. Nie widzieli go. Chyba właśnie chyba ten barman czy barmanka nam w końcu tam coś pokazali, czy powiedzieli, że on tam gdzieś poszedł do innego klubu, do tego baru. No i faktycznie tam poszliśmy, znaleźliśmy go w tym barze, ale to właśnie właśnie tak mnie rozśmieszyła ta ucieczka tych miejscowych, którzy tam siedzieli, że mówię, nie wiem, w jaki sposób oni wyczuli, że tutaj coś będzie się działo złego. No, gęścieje ten śnieg, gęścieje. No, ale to tak jak zapowiadano, więc nie ma specjalnie zdziwienia.
Ale mroźno jest. Teraz zobaczmy, czy ten termometr pokazuje dobrze, bo według mojego rozeznania jest ciągle mróz. Chwilę tylko myłem te naczynia i łapy mi zmarzły. No, tu termometr pokazuje 2 stopnie, ale wydaje mi się, że jest chłodniej. Gdzieś koło zera, aczkolwiek no, ten śnieg prawie że zniknął, ale moim zdaniem to dlatego, że gleba jest ciepła. Dlatego zniknął tutaj stąd. No ciekawe, tu według prognozy taki Armagedon miał być tutaj z tymi opadami, a tutaj zaraz po śniadaniu jak zaczęło sypać, no sypnęło trochę, ale od tamtej pory nic, to niebo raczej jest takie dosyć jasnawe. Ciekawe. No, w sumie tak czy inaczej chyba bym został tutaj. Raczej bym nie podróżował gdzieś dalej dzisiaj. Ze względu na to, że to miejsce, które chciałbym pojechać tam dalej, to było po takiej polnej drodze i tej dosyć leśnej, dosyć stromej. Obawiałem się, że może być błotniście bardzo i będzie tam błoto i będzie ślisko. Także raczej nie powiem. A tutaj specjalistyczna mata do wyrobów no takich kuchennych, piekarskich, trudno to powiedzieć jakich, ale przygotowałem się. I tak, przepis na podpłomyki jest prosty, ale jak tego trochę udoskonalić, czy uatrakcyjnić, dodać trochę płatków owsianych, ale takich lekko zmielonych, dlatego tutaj mam taki mikser.
Nie będę tego dużo robił, żeby nie marnować, jeżeli się nie uda. Hop, patrz. Bo do tego dojdzie mąka. A może troszkę więcej. Dobrze. Teraz już na pewno wystarczy. Te płatki owsiane też już tutaj kilka miesięcy ze mną wędrują. Dopiero pierwszy raz teraz otworzyłem je. O, chyba nie ładowałem ostatnio tego miksera, bo tylko 76% jest. Dobra, zobaczymy jak mieli. Jeszcze nie próbowałem tego urządzenia. O! A to co to? Mhm. Przestało działać. Spróbuję. Czy tutaj lekkie? To nie ta końcówka. O, było 76, teraz 69. Dzik. Już się przestraszyłem, że się spieprzył. A kupiłem go dosyć dawno już temu. Nie wiem, czy rok minął. Gdzieś albo pod koniec zeszłego roku, albo na początku. Nie wiem. Dobrze. O, tak zmielone wystarczy. Właśnie chodziło o to, żeby trochę było takich grubszych elementów też. Trochę. Momencik. Dobrze. To do mycia. No to też trochę przyrobione. Dobrze. Teraz trochę mąki. O, ta mąka tu już... Aha, miałem ją przesiać. Nie będę przesiewał.
Mam sitko, ale już nie chce mi się grzebać tam. Dobra. Aha, woda powinna być taka ciepła, nie zimna. Więc muszę podgrzać trochę. I teraz no, soli trochę. A tak na oko wsypię, bo tam w przepisach podają te odpowiednie ilości, ale no i w przepisach jest to albo z drożdżami, albo z proszkiem do pieczenia, ale ja spróbuję z sodą oczyszczoną. Tutaj mam akurat taką otwartą, chciałbym ją jeszcze trochę wykorzystać. Sodę to już zaaplikuję łyżeczką. Nie wiem, ile jej tam dać, ale chyba taka łyżeczka powinna wystarczyć i nie zaszkodzić. Za dużo nie będzie, za mało też nie pewnie. Dobra. To gdzieś tutaj. Tutaj ten mąka może jeszcze się przyda do wyrabiania. Teraz mówią, żeby oleju trochę dodać. Coś tam o łyżce było. Dobrze. To będzie gdzieś około łyżki jednej. No tutaj dużo mniej jest ludzi spacerujących, ale bywają. Teraz niedawno też przechodził jakiś ten. Jacyś ludzie przechodzili. No dobrze, myślę, że tyle ciepłoty tej wodzie wystarczy. No i tak powoli będę tutaj dostarczał tą wodę, żeby nie przesadzić. Tutaj przygotuję sobie do wytarcia ręczniki papierowe. Do wytarcia rąk. Teraz trochę mąki na stolnicę. O.
Pierwszy raz coś takiego robię. Teraz utoczę taki wałek z tego. Dobrze. No i fachowcy mówią, że teraz należy to zostawić na kilka minut. To ja prawdopodobnie w ciągu tych kilku minut zdołam umyć ręce w jeziorze i to może umyję. No to teraz nie wiem, czy tym, czy nożem, a spróbuję tym. Podzielę to na 4 porcje. O, gdzieś tak. Chyba nożem będzie lepiej. Fachowcy mają takie plastikowe łopatki specjalne do tego. Nie jestem fachowcem. Ale mam nadzieję, że zostanę. Dobra, i teraz tak. Tu robimy z tego kulkę. I później trzeba rozwałkować. Taki na rozmiar patelni. Do takiego naleśnika. No i będzie bardzo cienkie. No, nie bardzo wychodzi mi tutaj taki okrągły kształt, który chciałem uzyskać, ale trudno. Dobrze. Myślę, że taka grubość będzie ok. Tak, bo tutaj rozmiar jest dosyć wysoki, żeby nie ten. No i test. Trochę jednak oleju dam. Tak minimalnie. Tak, rozetrę. No i ciekaw jestem, co to z tego wyjdzie. No, coś tu się pichci, ale chyba ten patent z tą sodą oczyszczoną chyba nie jest zbyt dobry, bo tak może trochę wzrosło to ciasto w noży. Jeszcze trochę. Już z jednej strony się przypiekło troszkę, ale nie wiem, czy chyba dłużej nie będę tego podpiekał. Może przykryć to. Tylko to tak
bardziej ten. Więcej ciepła dostawało. No tu trochę nawet się tak mocniej przypiekło. Jednak przykryłem to teraz. Coś mi się wydaje, że to jest za mało dopieczone. Że w środku będzie trochę surowe. Może jeszcze cieńsze powinny być te placki. Ale nie są takie grube. No chyba ten na patelni trochę zgrubiał. No, myślę, że to już czas spróbować. Co tu się zrobiło? W środku nawet takie coś podobnego do chleba jest. Nawet całkiem nieźle smakuje. Chyba jednak bez przebicia będę. No trochę takimi wpadkami. Trochę czuć. Myślę, że przy braku jakiegoś pieczywa można coś takiego zrobić. No i tak to wyglądają te moje chlebki. Taka grubość. Takie przypieczone trochę. A może na ten. Na kolacyjkę sobie jednego zjem, a dwa jutro na śniadanie. Na razie niech stygną. No i ledwo jeden eksperyment skończyłem, a zaczynam z drugim eksperymentem kulinarnym. Mianowicie coś w rodzaju zapiekanki pizzy lub
coś takiego obiadowego. Właśnie podejrzałem taki przepis chyba na YouTube. O, jeden ziemniak chyba wystarczy. No, myślałem, że będzie więcej ogniska palone i dużo ziemniaków kupiłem do pieczenia. No ale nie będzie. O, tutaj jeszcze ta sałatka została. No i cebulę też będę potrzebował. Dobrze. No, ale chyba światełko potrzebne też. Takie coś w rodzaju zapiekanki. No, ale to nie jest taka zapiekanka sensu stricto. No i chyba będę potrzebował też deskę do krojenia, bo to w powietrzu się nie da pokroić. Natomiast ziemniak powinien być starty w takie... No, one grubsze powinny być, ale nie ma innej tarki. Nie wiem dlaczego, ale przepis mówi o wypłukaniu tych ze strużyn ziemniaczanych w wodzie. No cóż, robię tak jak przepis nakazuje. No i teraz trzeba odsączyć to. Stróżki powinny być grubsze. To taka tarka jest jakby z takimi kwadratowymi oczkami. To no, takiej nie mam, tutaj mam tylko taką, więc spróbuję jak wyjdzie z takimi. To do mycia. Wystarczy wziąć, żeby to mi nie przeszkadzało. To można wyrzucić w krzaki, bo to produkty spożywcze, że tak powiem. Nie wiem, czy jakieś te zwierzaki jedzą cebulę, ale pewnie są takie, co jedzą. No i nie wiem, najpierw cebulę usmażyć, czy najpierw ziemniaki?
Może najpierw cebulę. Tylko ziemniaki mi tutaj ściemnieją przez ten czas. A może jak wypłukane są, to nie ściemnieją. Dobrze, najpierw ziemniaki. Oleju więcej. Ja od razu włożę, bo później będzie pryskać strasznie. Bo to mokre jest, to na gorący tłuszcz to mocno pryskało. Dobrze, teraz to ziemniaki trzeba właśnie podsmażyć. Najpierw, bo od razu one chyba nie dałyby rady tak w takiej masie, żeby włożyć i smażyć, to chyba nie dałyby rady dojść, że tak powiem. Dlatego trzeba je wcześniej, tak samo cebulę wcześniej. Niestety nie wiem, jak długo je smażyć. Z tego względu wolę zbyt długo niż zbyt krótko. Podejrzewam, że już są dobre, ale jeszcze trochę je smażę. Tu właśnie gdyby były w takich stróżkach grubszych, to by się trochę lepiej smażyły, a tak to się robi papka. No i większa patelnia musiała być, żeby one miały cały czas kontakt z gorącą patelnią, a tak to tu, jak są u góry, to nie bardzo. Koniec tego dobrego. Ziemniaczki muszą powędrować tutaj. Cebuli chyba już wystarczy smażenia. Dobrze.
Dobra. Teraz chyba będę musiał tą patelnię trochę doprowadzić do ładu. Tak chyba nie dam rady. Będę musiał ją trochę umyć. Zdawało się jakby deszcz zaczął padać, znaczy deszcz lub śnieg. Ale to tylko prezent zaszeleścił, tak. Teraz do tej masy wbiję 2 jajka. Dobra. Dobrze. Wymieszamy to. Do tego takiego tartego już kupiłem od razu tarty, żeby się tutaj nie bawić z tym. Ser. Dobra, chyba wystarczy. Bardzo dobry serek. Dobra, i teraz to też trzeba wymieszać wszystko. Ale pachnie. Ten ser w zasadzie też najlepiej byłoby, gdyby był taki w takie stróżki starty. Ale nie mieli w sklepie takich, więc kupiłem coś takiego. No i teraz przyprawy. Przypraw dużo nie będę dawać, tylko sól i pieprz. No, nie widzę, ile się tego sypie. Najchętniej wolałbym jakimś na szczypty to brać. Tak to nie wiem ile tego w tej soli poleciało. Dobra, chyba wystarczy. No, taki z tym serem zrobił się ładny zapach. O, tu to widzę, ile tego leci.
no to nie pozostaje nic innego jak teraz to usmażyć. Zobaczyć, co z tego wyjdzie. Więcej tam oleju, bo to może przybierać mocno. Tutaj tego nie sprzątnąłem, no trudno. Teraz już za późno trochę. Za późno się ogarnąłem. No i tak myślę, że do tego albo ketchup, albo sos czosnkowy. Spróbuję i z jednym i z drugim. Zobaczymy, co będzie lepsze. No. No. Już prawie. No i wieczorem, jak już przestanie padać, znów włączę ten agregat, trochę doładuję chyba rower trochę, a trochę też przyczepę i jakieś te baterie. No dobra, chyba można nakładać. No, myślę, że można testować. Może cieńszy trochę robić jednak? Takich 2 łyżek. Albo dobrze. No to test bez dodatków, żeby wiedzieć, jak to smakuje. No. Powiedziałbym, że te kabanosy dużo dodały smaku, tak? Czuć się mocno. Tego. Sera w ogóle nie czuć. Może więcej powinienem wsypać. Całą tą torbę.
powiedziałbym, rewelacji nie ma, ale da się zjeść. Myślę, że gdybym to lepiej przyprawił, jakimiś przyprawy ziołowe, coś to by było smaczniejsze. Ale no, ale dzisiaj zwierzęta się nie najedzą. Następnego już spróbuję właśnie z tym, z ketchupem albo z sosem czosnkowym. Zawsze to trochę doda smaku, no ale myślę, że piwo też doda smaku. No bo takie danie raczej nie zasługuje na wino, co najwyżej na piwo. No. Tamtego udało mi się przewrócić bez pęknięcia, ale było tak na granicy. No to właśnie teraz na początek ketchup. No. Zobaczymy. No, w sumie jak ketchupem się zaleje byle co, to będzie smakować jak ketchup. No chyba za dużo smaku daje ketchup. Nie czuję w ogóle smaku tego. Może jednak sos czosnkowy. Też nie za dużo.
No, ten sos czosnkowy mniej tak przeważa w smaku. Ponieważ te placki mają podobny skład jak te placki ziemniaczane, no bo jest cebula i ziemniaki, to być może one byłyby świetne, żeby zrobione bez dodatków mięsnych, tak? Tylko właśnie dodatki takie warzywne i z jakimś właśnie sosem mięsnym. Jako właśnie taki dodatek do tego sosu. Wtedy byłyby chyba najlepsze. No i niestety, trzeba wyjść. Teraz akurat przerwa jest w deszczu. Czy deszczu, śniegu, śnieg z deszczem, coś takiego, bo tak widzę, tu czasami białe leci. Trzeba wykorzystać na umycie tego wszystkiego. Telefon zostawię już nie tutaj. Dobra. Ciemno już, trzeba lampę na głowę przytroczyć. O kurde. Zostawiłem laczki wysunięte. No i oczywiście naleciało tu wody. Zawsze wsuwam pod pod przyczepę. No ale coś mi się omsknęło. Jednak trochę pada. No dobrze. Niestety ta miska, w której było ciasto, bardzo się
skleiła. Jest takie wyschło to ciasto i jest trudne do zmycia, więc zostawiłem w wodzie, żeby odmoczyło się trochę. A później ten umyję. No. Muszę coś pokombinować z jakimś takim małym daszkiem na agregat. Bo tak to jak z tym prezentem jeżdżę, no to zawsze prezent stoi przy tym, przy przyczepie. Więc to kiepskie. Jakiś mały taki rozkładany daszek nad agregatem, żeby on mógł gdzieś dalej stać, a nie moknąć. Bo takie pogody chyba będą się trafiać częściej. Nawet zwykła parasolka byłaby ok. Tylko rozłożyć i wystarczy. O! Muszę jakąś taką małą parasolkę kupić. Ładnie się składa, szybko się składa, szybko rozkłada. To zupełnie wystarcza. Nawet najmniejsza parasolka, taka malutka parasolka byłaby odpowiednia. Bo tak się stawia nisko, tuż nad tym agregatem i wtedy tu idealnie go chroni. Tak, coś takiego. A teraz trochę lektury. No, dzisiaj skończę. No cóż, książka przeczytana. Jest po 20. Jeszcze tylko sprawdzę, czy nic się nie zmieniło. W prognozie. Zmieniło się do 21 teraz deszcze. No nic. Jest 20:10. Będę chyba w takich doskokach to robił. No nie wiem, może będzie padać, może nie. Ma być pochmurno. Wczoraj to od razu było widać, że gwiazdy się pokazały na niebie. Dzisiaj prawdopodobnie tego nie będzie, ale i też nie będzie deszczu. No nic, trzeba iść i podłączyć ten. Najwyżej będę co chwila wyskakiwał i chował ten agregat.
podłączam wszystko co można. Tutaj jest, mam szybką ładowarkę. Co prawda to jest do tego, do drona, ale ładuję nią telefon. Gdzie jest telefon? No. Super szybkie ładowanie. No, to dobrze. O to chodziło. Dobra. No i tak, tu jest podłączona kamera, ładuje się. Tutaj do tej szybkiej ładowarki jest podłączony telefon, ładuje się. Tutaj do tej drugiej ładowarki zwykłej podłączone są te baterie do kamerki GoPro. Tam do tego są dwa kable podłączone. Jeden ładuje tutaj tego miksera, a drugi ładuje radio. No i tutaj oprócz tego tam widać, świeci się lampka ładowarki tej głównej baterii w tym przyczepie. Tutaj jest włącznik tej ładowarki. Tu się włącza i teraz widać, że wzrasta napięcie. Było już 13V, teraz 13,4. No co prawda teraz jest 13,4, dlatego że jest podłączona ta ładowarka, tak? Jak ją wyłączyć, to od razu spada. No, akumulator tutaj w przyczepie już jest naładowany, także spokojnie wystarczy do wyjazdu. To teraz włączę jeszcze te akumulatory od rowerów do ładowania. No, a teraz włączyłem już tutaj ten rower i tutaj ustawiłem sobie te ładowarki. Jak zgaśnie światełko, to będę widział, że już jest naładowane. No i wtedy chyba wyłączę ten agregat. To znaczy jeszcze w zasadzie te baterie się długo dosyć ładują od kamery GoPro niestety. No i proszę, idealnie, 22. A tutaj zielone światełko na ładowarce. Skończyło się ładowanie. Także mogę teraz wyłączyć ten agregat, ale kurczę, tutaj jeszcze ładują się baterie. Te dwie nie są naładowane niestety. Chcę poczekać, aż one się naładują. One powinny lada chwila być gotowe, bo już się ładują no około niecałe 2 godziny, bo ten agregat chyba 20:15 włączyłem. Tak, jeszcze trochę, a zapomniałbym o tej misce, którą tam w wodzie zostawiłem, żeby się odmoczyła. Już myślałem, że wszystkie naczynia pochowałem, a to jednak jeszcze była tam. No.
No, sprzęt sklarowany. Baterie naładowane wszystkie. No to myślę, że to już wystarczy w tym odcinku. Tutaj teraz tylko łóżeczko rozłożyć i lulu, żeby się wyspać do rana, bo jutro, no nie, tak skoro świt nie będę wstawał. Jutro gdzieś chciałbym koło 12, może nawet 1 wjechać. No, chyba ma być najlepsza pogoda według prognozy. Także nawet jak wstanę tak jak dzisiaj o 8:30, to będzie ok. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w odcinku z jutra.